Lefkada to grecka wyspa na Morzu Jońskim, znana z pięknych plaż, turkusowej wody i malowniczych klifów. Jest połączona z Loudem mostem, co ułatwia dojazd tutaj. W tym filmie pokażemy Wam trasę wokół wyspy, która pozwala odkryć jej najpiękniejsze zakątki. Po kilku dniach spędzonych w drodze docieramy do granicy Macedonii z Grecją, skąd już tylko 4 godziny dzielą nas od naszego pierwszego celu. Na terenie Grecji nie ma winiet, ponosimy jedynie opłaty na bramkach za przejazd autostradą. My za ten odcinek drogi zapłaciliśmy w sumie 8,70 €, natomiast jeśli chodzi o koszt paliwa, to diesel kosztował 1,60 € za litr. Już 40 km przed Lefkadą pojawiają się rewelacyjne miejsca, gdzie można zatrzymać się i cieszyć pięknymi widokami. Wjeżdżając na Lefkadę przejeżdżamy drogą, gdzie z jednej strony mamy zatokę, a z drugiej morze. Ze względu na fakt połączenia wyspy z Loudem przez obrotowy most, jest to bardzo popularne miejsce i często odwiedzane przez turystów. Już po wjechaniu na teren wyspy mamy możliwość zatrzymania się w jej urokliwej stolicy, ale my postanowiliśmy zostawić ją na koniec. Na początek kierujemy się na plażę Katissima, do której mamy zaledwie 17 km. Mimo krótkiego dystansu droga jest dość kręta, a miejsca docelowe oblegane przez turystów. Kiedyś można było zatrzymać się tu na dziko wzdłuż plaży. Niestety teraz jest tu zakaz. Jedynym możliwym miejscem jest parking przy restauracji Giovanni, który kosztuje 20 € za dobę. Nie ma na nim żadnych udogodnień, jedynie w restauracji obok możemy skorzystać z toalety i zewnętrznych pryszniców. Dodatkowo zjemy w tym lokalu tradycyjną pitę, gyros oraz wypijemy greckie piwo mytos. Plaża jest dość szeroka i kamyczkowa, więc warto zabrać ze sobą buty do pływania. Natomiast woda jest tu krystalicznie czysta, a na plaży znajduje się wiele miejsc, gdzie można skorzystać z leżaków. Plaża jest bardzo duża, dzięki czemu każdy znajdzie tu coś dla siebie. Można tu nie tylko leżeć i odpoczywać, ale ci bardziej odważni znajdą tutaj idealne miejsce do skoków do wody. Oprócz relaksu w tym miejscu można także skorzystać z lotów paralotnią. Wzdłuż plaży znajduje się wiele restauracji, gdzie możemy spróbować regionalnej kuchni, a atrakcyjnym atutem kilku z nich jest posiadanie w środku basenu, który jest do dyspozycji gości. Jednym z takich miejsc jest restauracja Soły. My skusiliśmy się w niej na pizzę, gyrosa w zestawie na talerzu oraz lane piwo. Niestety dania te troszeczkę nas rozczarowały ze względu na średnią ich jakość. Drugim barem z basenem jest lokal Kopla, w którym my osobiście zdecydowaliśmy się tylko na gin z tonikiem. W dzień plaża jest oblegana przez turystów, ale za to wieczorem robi się tu bardzo pusto i spokojnie, przez co wiele restauracji jest dość szybko zamykanych i jest mały wybór. My na kolację wybraliśmy restaurację Monato, w której wybraliśmy pitę gyros, ale podawaną w inny, trochę niestandardowy sposób oraz grillowane mięso z ziemniaczkami i kukurydzą. Podsumowując, plaża Katissima oferuje idealne połączenie regionalnej kuchni i pięknych widoków. Drugim punktem, który warto odwiedzić, jest Porto Katsiki. Od Katissimy dzieli nas do niego tylko 30 km, ale czas potrzebny do przejechania tego odcinka to około godziny. Droga jest bardzo wąska i kręta, przez co odradzamy tam jazdę z przyczepą. Jeśli ktoś ma ochotę, to może zatrzymać się przy jednym ze stoisk przy drodze i zakupić regionalne produkty, takie jak np. miody czy wino. Ostatnie 2 km to bardzo kręta droga w dół, która prowadzi wprost do parkingu. Ze względu na dużą popularność tej plaży postanowiliśmy przyjechać tu już o 9 rano, dzięki czemu jest tu jeszcze pusto i po rozmowie z panią na parkingu mogliśmy się ustawić na jego samym końcu, gdzie będziemy nocować. Za postój tutaj zapłaciliśmy 20 € za dobę i możemy być tutaj do 8 rano następnego dnia. Ale jeśli ktoś chciałby się tutaj zatrzymać bez nocowania, to koszt parkingu to 10 € za dzień.
Aby zejść na plażę, musimy przejść najpierw przez cały parking, a później po dość stromych schodach w dół. Plaża jest kamienista, więc trzeba zabrać ze sobą buty do pływania, jak również własne leżaki czy parasole, ponieważ tutaj nie ma możliwości wynajęcia ich. Na plaży Porto Katsiki spotkamy wiele osób, które chcą sprzedać bilety na rejsy na 7 wysp. Koszt takiego rejsu z lunchem dla jednej osoby to 40 euro. Plaża nie jest zbyt duża, przez co w dzień zdecydowanie trudno tam o wolną przestrzeń czy spokojny relaks, ale widoki i turkusowa woda z pewnością rekompensują te niedogodności. Przy zejściu do plaży znajduje się mała budka z pamiątkami i dmuchańcami oraz jeden mały bar, w którym można napić się świeżo wyciskanego soku z owoców za 5 euro lub kawy mrożonej za 4 euro. Natomiast przy plaży nie ma żadnej restauracji. Jest tu jedynie mały bar przy parkingu, w którym dostaniemy do jedzenia frytki lub tosty. Przy parkingu znajdują się także toalety, ale minusem tego miejsca jest brak pryszniców. Mimo to dla takich widoków warto tu przyjechać. Zwłaszcza, że po zachodzie słońca parking zaczyna się robić coraz bardziej pusty i na noc zostaliśmy tu całkowicie sami. Podróżując wzdłuż wybrzeża nie można pominąć najdalej wysuniętego punktu wyspy, czyli przylądka Lefkadas, na którym znajduje się charakterystyczna latarnia. Droga prowadząca do celu jest bardzo wąska i kręta, a na końcu znajduje się bardzo mały, darmowy parking dla kilku aut. Warto być tu rano, ponieważ w późniejszych godzinach możemy mieć tu problem z zaparkowaniem auta. Od parkingu tylko krótki spacer dzieli nas od latarni. Nie można wejść do środka, ale jest to świetny punkt widokowy, który warto dodać do swojej listy podczas zwiedzania Lefkady. My zatrzymaliśmy się tu tylko na chwilę, zanim ruszymy dalej. Po kilku dniach spędzonych na dziko nadszedł czas, aby pojechać na kemping i doładować baterie. Jako miejsce docelowe obraliśmy kemping w miejscowości Vasiliki, a po drodze cały czas mijamy piękne widoki. Vasiliki to mała, popularna miejscowość, gdzie znajdziemy mały port i mnóstwo tawern. Kemping Vasiliki Beach zlokalizowany jest bardzo blisko plaży i centrum miasteczka, a koszt za auto plus 2 osoby za dobę wraz z prądem i wodą to 25 euro. Na wprost kempingu znajduje się supermarket, co jest dużym udogodnieniem. Tuż obok recepcji mamy możliwość nalania wody. Toalety i prysznice są tutaj bardzo czyste i zadbane, co jest dużym plusem tego miejsca. Na kempingu znajduje się również miejsce, gdzie możemy zrobić pranie oraz ogólnodostępna przestrzeń do zmywania naczyń i lodówki. Każda parcelka ma możliwość przyłączenia prądu oraz nalania wody. Do kranów zlokalizowanych przy parcelkach trzeba mieć swój wąż, natomiast w punkcie przy recepcji nie jest to konieczne. Trzeba zaznaczyć, że główna brama na kempingu jest otwarta od 7 rano do 12 w nocy. Później jest jedynie mała furtka, przez którą możemy wejść. Natomiast z tyłu kempingu jest druga brama, która jest otwarta do 8 wieczorem i z niej już mamy bezpośrednie wyjście prosto do plaży. Znajdziemy tu również małą restaurację, niestety jest ona czynna tylko w sezonie, przez co my nie mieliśmy możliwości z niej skorzystać. Kemping nie jest duży, ale bardzo klimatyczny i co najważniejsze znajduje się w idealnej lokalizacji. Tylko kilka minut dzieli nas od plaży i pierwszych lokali. Plaża jest kamienista, więc trzeba zabrać ze sobą specjalne obuwie. W najbliższym barze wystarczy, że coś zamówimy i możemy bez dodatkowej opłaty korzystać z leżaków. 2 kawy mrożone i butelka wody niegazowanej to koszt 9 euro. W Vasiliki znajduje się mały, malowniczy port, wzdłuż którego zlokalizowane są liczne bary i tawerny. Podczas pobytu tutaj warto spróbować regionalnego wina i dań kuchni greckiej. My wybraliśmy dzbanek wina wraz z pitą oraz gyrosem na talerzu, które były bardzo dobre. Wybór lokali jest bardzo duży i z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie. Oprócz restauracji nie brakuje tu także sklepów z pamiątkami czy piekarni.
Wasiliki ma wiele do zaoferowania dla turystów. Oprócz promenady, którą możemy spacerować wzdłuż brzegu, jest to idealne miejsce do odpoczynku, jak również uprawiania sportów wodnych. Jest to jedno z najlepszych miejsc do windsurfingu w Europie ze względu na korzystne warunki wiatrowe. Od Wasiliki kierujemy się w stronę Lefkady. Jako nasze miejsce postoju wybraliśmy kemping zlokalizowany około 4 km od centrum miasta. Kemping Kariotis jest niewielki i na większości parcelek potrzebne są najazdy, aby równo ustawić auto. Cena za dobę za auto plus 2 osoby i przyłączenie do prądu to koszt 28,50 €, ale my z kartą rabatową zapłaciliśmy tu tylko 23 €. Właściciele i pracownicy są bardzo mili, dzięki czemu atmosfera jest dużo lepsza. Jeśli chodzi o sam kemping, to tuż za recepcją znajduje się mały basen, z którego możemy korzystać podczas pobytu oraz jest tu mały bar, w którym ceny są bardzo przystępne, a jedzenie smaczne i jest on czynny codziennie do 23:00. Obok baru znajdują się sanitariaty, gdzie mamy toalety, prysznice, miejsce do zrobienia prania ręcznego oraz pralkę. Na terenie kempingu oprócz parcelek są pokoje do wynajęcia, a tuż obok nich jest ogólnodostępna kuchnia, gdzie mamy lodówkę, zlew i kuchenki, ale korzystanie z elektryczności tutaj kosztuje dodatkowo 2,50 € za godzinę. Natomiast w recepcji możemy zakupić regionalne wino, gdzie 1,5-litrowa butelka kosztuje 6 €. Dostaniemy tam także domową oliwę w cenie 10 €. Od kempingu tylko krótki spacer dzieli nas do tawerny 7 Wysp, gdzie możemy zjeść pyszny obiad, napić się regionalnego wina, skorzystać z leżaków oraz kąpieli w krystalicznie czystej wodzie. Za 2 kawy mrożone, butelkę wody, dzbanek wina i 2 obiady zapłaciliśmy tutaj 50 €. Podczas zwiedzania wyspy nie możemy pominąć stolicy. Kemping znajduje się około 4 km od Starego Miasta, ale ze względu na wysokie temperatury postanowiliśmy pojechać tam taksówką, zamiast rowerami czy spacerkiem. Koszt za taksówkę to 10 €. Miasto jest bardzo popularne wśród turystów, a tuż obok Starego Miasta znajduje się marina oraz wiele restauracji i barów. Lefkada słynie z promenady, zabytków czy wielu muzeów. Mamy tu możliwość spaceru nie tylko wśród tłumów na głównym deptaku, ale także znajdziemy tu wąskie, urokliwe uliczki z kolorowymi kamienicami. Podczas zwiedzania stolicy warto zajrzeć do jednej z licznych restauracji i spróbować regionalnych dań oraz skosztować domowego wina. Wśród szeregu uliczek znajdziemy wiele sklepów z pamiątkami, ubraniami czy rękodziełem. Lefkada to fascynujące miasto, które tętni życiem nie tylko w dzień, ale także nocą. Wieczorne godziny dodają temu miejscu uroku i tworzą rewelacyjną atmosferę. Na tej pięknej greckiej wyspie spędziliśmy kilka fantastycznych dni, które pozwoliły nam się zrelaksować i zobaczyć jej najbardziej urokliwe zakątki. Na naszym kanale znajdziecie szczegółowe vlogi z każdego z tych miejsc. Gorąco zachęcamy do odwiedzenia Lefkady oraz zostawienia tu łapki w górę i komentarza. Do zobaczenia!